Pamiętam, że podeszłam do lustra i w całokształcie tych negatywnych uczuć, tego, że znowu czeka mnie bardzo stresujący egzamin. Nie wiem, czy dostanę się na studia, nie wiem, jak będzie wyglądała moja przyszłość, nie wiem, czy spełnię swoje największe marzenie. I jeszcze patrząc na siebie i widząc, jak wygląda moja skóra, po prostu rozpłakałam się. To był dzień jak co dzień. Siedziałam przy biurku, przy komputerze i pamiętam, że byłam mocno sfrustrowana wyglądem mojej skóry. Bardzo mnie przytłaczał, miałam wtedy trądzik i szukałam informacji na temat tego, co mogę sama zrobić, żeby sobie z nim lepiej poradzić. Było tego naprawdę bardzo dużo i wszystko zupełnie się wykluczało. To jest generalnie choroba, która bardzo mocno ingeruje w psychikę i myślę, że ten moment, w którym tak bardzo zaingerowała właśnie w moją psychikę, sprawił, że po prostu udałam się do dermatologa. Zostało mi przypisane leczenie i oczywiście ono przynosiło efekty, ale żeby ten efekt był maksymalny, to musi być też odpowiednia pielęgnacja. No i z tym miałam ogromny problem. W pewnym momencie leczenia dermatologicznego moja skóra była w tak złym stanie, że po prostu je odpuściłam. Wchodzę do jakiegokolwiek sklepu, do drogerii i właściwie patrzę na te półki z kosmetykami i nie wiem, czego szukać, tak? Stale pojawiały się u mnie zaskórniki, trądzik nawracał i tak właściwie zupełnie sobie z tym nie radziłam. Do momentu, aż stwierdziłam, że sama muszę coś z tym zrobić, a nie liczyć na innych. Pierwszym elementem, który sprawił w sumie, że zaczęłam zdobywać wiedzę, były moje studia, bo to na nich nauczyłam się takich zupełnych podstaw, tego jak podchodzić do nauki, jak weryfikować informacje. Z czasem, kiedy zdobywałam medyczną wiedzę, było mi łatwiej analizować badania i łatwiej odsiewać ziarna od plew, jeśli chodzi o informacje zdobyte w internecie. Na początku bardzo biłam się z myślami, bo zawsze myślałam o tym, żeby stworzyć jakieś swoje miejsce w sieci, jakiegoś bloga, ale nigdy nie byłam dostatecznie pewna tego, czy mi się to uda, czy mam dostatecznie dużo wiedzy, żeby w ogóle cokolwiek innym przekazywać. To zajęło mi trochę czasu, żeby zrozumieć, w jaki sposób ja chcę to robić, ale był taki moment, w którym stwierdziłam, że nie mogę dłużej zwlekać i nie mogę dłużej zastanawiać się, co pomyślą o mnie inni, tylko po prostu zrobić to, co ja chcę, zrobić coś dla siebie. No i założyłam konto na Instagramie. Ale tak naprawdę na początku nie wiedziałam, w jakim kierunku iść, żeby robić to, co czuję, to, co chcę robić. I po prostu trochę czasu i cierpliwości kosztowało mnie to, żeby dotrzeć do momentu, w którym jestem teraz. Myślę, że gdybym parę lat temu, kiedy zmagałam się z trądzikiem, miała te informacje, które mam dzisiaj, albo miała takie źródło, które sama tworzę, to życie byłoby zupełnie inne dla mnie. Byłoby 100-kroć lepsze, 100-kroć łatwiejsze, no i też zdrowsze psychicznie, myślę. Nie byłoby w moim życiu tyle stresu i tyle frustracji, którą powodowała choroba skóry. Jedną rzeczą, o której najbardziej marzę w swoim życiu, jest to, aby zostać dermatologiem. Chciałabym, żeby świat i ludzie byli bardziej świadomi nie tylko tego, co czytają, ale też świadomi swojej skóry, tego, że choroby, jakie jej dotykają, nie są czymś, co powinno nas stygmatyzować. I to chyba jest trochę tak, że jak coś nas męczy i z czymś mamy problem, to szukamy pewnych rozwiązań, a czasami staje się to naszą pasją.